Siemano, siemano. Ruszamy właśnie na trzecią rundę gruzowych zawodów do Torunia i tankujemy właśnie kompota. Nie był tankowany po ostatnich zawodach, więc zobaczymy, ile spala taki kompot podczas jednego treningu całodniowego. Kompocik elegancko przygotowany. Tasiem w środku. A kompot pije. No 2 stówki dobije. O kurde. 38 litrów wypił kompot. 250 zł. Paliwko do upalania. Nasza kima na dziś. Twierdza Toruń. Przyrzuciłem 60 zł i pojechaliśmy do mojego noclegu, który ja wybrałem, także zobaczymy, co to będzie. Coś tu kima już. O! Jest kompot. Ale jaki ładny, oklejony. To jak się tu postawię na wprost, to chyba będzie okej. Nikt nie wyjedzie, ale będzie spoko. Ty, jaki klimacik w ogóle, co? No, turbo. Dojechaliśmy na miejsce i się okazało, że w Tasiema furze zgubił się felony. Taka japa teraz. Ale zobaczcie, bo teraz dopiero widzę, jaka to jest konstrukcja. A tego nie widziałeś? Takie słoneczko. Nie. Odpadło i gdzieś tam poleciało hen, to jest najmniej śmieszne. Do kogo się trafiło? No taki ładny był. O, Pomalowany w kolor. Tak to wyglądało wcześniej. To będziesz jeździł tylko tak, żeby było widać z tej strony. Ty, no ale klimat jest kozak. Rycerskie zawody w Toruniu. Będziemy jeździć na gruzach. Na koniach. Te 60 zł za ten klimat, to myślę, że jest okej. O, jest ochrona, zobacz. Dzień dobry. No to obsługuję. Ale jest to też? Nie. Nie ma nikogo? Prosiłby Państwa godność i ewentualnie Tasiemski. będę zgadywał Pana imię, Łukasz. Zawisza czarny. Musi Pan być rocznik gdzieś 85 plus minus, bo ja jestem rocznik 60. To już Łukasz nie dawali, to jakie imię dawali wtedy? Właściwie ojcowie jak mają na imię? Jan. Paweł. To nie, mój ojciec mi jest. Drugi. Mój ojciec. Da Pan jakiś jacuzzi pokój. Przede wszystkim to ja poproszę od Pana dowód osobisty. Ajdź. To Pana mamy. I się skończyła. Z czego słynie tory? Z pierników i z Kopernika. Z pierników. I to Pan strzelił 10. Teraz, proszę Pana, spotkał Pan starego piernika. 45 lat przepracowałem w tej fabryce. Fabryka Skończa Kopernik. A kiedyś nazywała się jak? Wejze. Od 1763 roku na ulicy Stromykowej, jak Pan zna trochę Toruń. Czuję się jak w szkole na sprawdzianie. Jutro rano będziesz miał test. Przy śniadaniu. A o której śniadanie jest? Od 8 do 10 tutaj w pomieszczeniu restauracji. My musimy być o 8 na miejscu, jakby już na treningu. Czy da radę być szybciej? Żeby to było? Zależy, o której przyjdzie kucharka, obsługuje kuchnię. Nie? Jeżeli przyjdzie wcześniej, poproszę. A można Myśmy się... specjalnie Że dopłacili jest Pan na śniadanie. Tasiemski Łukasz z kolegą i po prostu bardzo prosi. Pan Tasiemski jest ważna persona, żeby wcześniej dać. Dokładnie. Ale lipa. Czyli jednak przechodziliśmy te 6 dni. Tu śmierdzi. No trochę daje. O, patrz. MTV Clips. No jestem ciekawy. Chyba nie od tego. 3,3. A, to czekajcie. To otwórz tylko. Bo to cię... Zbiera. Syna nas szuka. Ale tu już chociaż ładnie pachnie. O kur... To już? Następnym razem ty, Paweł, będę się już słuchał twoich wyborów. No, to tak jest jak Łukasz załatwia kimę. Ja się tu nie zmieszczę nawet. Nogi będą mi skulone miał. Stary, patrz na to. No. O, tak to wygląda za to ptaka. Stary, ja dostaję klaustrofobii. A few moments later. Dobra, słuchajcie, update sytuacji. Jesteśmy w domu pielgrzyma. Tam nie było okna i był mega zaduch. Po 20 minutach prawie umarliśmy. O, 13. Szczęśliwa. Tasiem, ty jak ogarniesz nocleg, to Nie no, panie, jest okno. Ty nawet 3. Nie no, teraz to luks. Włączamy łóżeczkę. Na razie. Nasze śniadanko. Minie mojej jajecznicy. Pani mówi, że była wczoraj. Trzeba wczoraj przejechać na drifty. Klapka. Ale dobrze, jest na plusie, więc jest mega spoko. Teraz tylko pytanie, czy wyjedziemy autolawetą po zaśnieżonym placu. O, są driftery. O, tu też nowe driftery. Luk bagażowy. Pyk. I pyk. No dobra, słuchajcie, zaczynamy. Tasiem jedzie właśnie na badanie kontrolne. Kompot stoi. No tak więc zaczynamy zaraz pierwszą grupę treningową i w ogóle powiem wam, że mega sztos. Strasznie się jaram tą opcją gruzowania, bo jeździ tu wielu dobrych zawodników i można sobie po prostu zrobić skilla tanim kosztem.
zdjąć, bo mi bije, bo agro załapałem. O, no i wiadomo czemu koło już bije. Tona gruzu. Zobacz ile gruzu. Nie ma co się dziwić, że bije. Ale też właśnie myślę, że z barem chyba trochę zejdę. Żeby nie przesadzić. No. Wow. Zaczynamy zaraz zawody, ale jakiś problem wyszedł. Pomóc? Nie ma prądu. Bywa i tak. Sflaczały namiot nie powstrzymał nas. Zaczynamy zawody. Jak tam tasiem do opona? Dobrze, Ale klei jakoś bardziej czy coś? ciężko powiedzieć. Powodzonka, panie. No powodzonka. A ty jechałeś już? Nie, jeszcze będę jechał, ale na razie to wiesz, na razie to stoimy. Fajnie się za tobą jechało w ogóle. Strasznie macie szybkie te auta. Ja już nie wiem, co mam zrobić z autem, żeby was dogonić. Wy To na musisz- sportach jeździcie? Nie, ja jeżdżę w ogóle na tam opony z Pant jakieś znalazłem, ale wiem, że dużo osób Rain Sporty założyło teraz. Jak gonię kogoś czasami, to no to ciężko się utrzymać, nie? O, tutaj to cieplutko. Ale siedział. Zegarem mi wysiadły. Nie mam ani temperatury wody, ani paliwa. Ale chociaż wiem ile zrobiłem kilometrów, to chociaż tyle. 6 kilometrów pokazuje bokiem. Ajajaj. Aj. A mógł to uratować. Ale dobra, moja wina. Chciałem jeszcze, ale już nie mogłem. Co, brakło ci skrętu? Co? A myślałem, że wyciągniesz. Nie, No bo tak nagle jakoś tak się zwolniłeś. ale nie, no bardzo fajnie było. Tylko Dzięki. takiego dostałem akurat, a wiesz, na patelni jest mocny ten. No. To moja wina. Spoko, ja to biorę na klatę, bo generalnie cię przepchnąłem, no. Oj, no ale no nie mogłem, widzisz, nie ślisko, nie? Poniesiesz mi zderzak na sekundę? Pewnie, oczywiście. To go trochę o. Żeby chociaż trytka złapała. Weź drugą jeszcze na wszelki wypadek, bo to jest zimno i może pęknąć. Jest git, dobra. Dzięki. Piąteczka. Piąteczka. Sorry.
Działo się tutaj. No dobra, koniec. Finalnie dużo par wygranych. 2 pary, no przegrałem. Jedną uderzyłem w Petera, a w drugiej po prostu, no Peter tak mi uciekł, że krótko mówiąc trzeba zainwestować w lepsze opony, bo ekipa się zbroi. Więc myślę, że mam w okolicach chyba 15 na 20 punktów, bo jeden remis jeszcze był. No to generalnie mega spoko, ale czy starczy? No to się okaże. Zobaczymy jak innym poszło. Wow, dobra, czas się przebrać. Moje skarpety wyglądają tak. Pomimo, że jest dziura, to są całe mokre dosłownie, więc latują świeże skarpetki z pizzą. I będzie ciepło w nogi w końcu, bo zamarzam. W klasie kucyków dolny Ja był śmieszny. Sebastian Nawrot! Który świat swojej, Zawody w stalowych jajach wygrywają Korpuliński Paweł, Peter Kozłowski, Stańcza Piotr i do grona zwycięzców zapraszamy Jakuba Kula! Słuchajcie, kończymy zawody w Toruniu, gruzowe. Dobre pareczki były. Na pewno kupujemy kalosze na kolejną rundę. Ja muszę zainwestować w opony, bo trochę się tutaj ekipa uzbroiła, ale to spoko. Pomimo, że to są zawody gruzowe, to widać, że progres idzie cały czas u innych zawodników. Musimy się lekko dostosować i będzie dobrze. Elo.